jest zimno, jest mokro, musiałem wstać rano i jesteśmy znowu na strzelnicy U27. Jest podobna impreza do tej, z której film już widzieliście, którą zrobił Best Hunters do spółki z Porsche. Dzisiaj mamy Yamahę do spółki z Son of Gun i ze sklepem tym przy szkole. Idziemy zobaczyć, co mają. Cieplej i nie pada. Tu mamy stoisko Son of Gun wspierane przez salon broni. Obok jest Rifle CX, jest jeszcze manufaktura plastiku i Safe Online. Tak na szybko Wam pokażemy, to jest stosunkowo niewielki event. Tu leży niewiele broni, ale chłopaki mówią, że mają też broń do strzelania testowego, więc postaramy się coś testowo strzelić. Tu przed nami, tu na dole, leży chyba coś, co najbardziej w tej chwili wszystkich interesuje, czyli SOC-X, czyli PCC kalibru 9x19 Parabellum w mocno futurystycznym kształcie, częściowo bazujący na rozwiązaniach zastosowanych w karabinkach AR-15, ale w bardzo ograniczonym zakresie. To Wam zaraz pokażę, bo mamy tutaj jednego rozłożonego. Mamy tutaj w dwóch wersjach te SOG-i. To jest wersja cywilna, czyli strzelająca jedynie ogniem pojedynczym, a ten rozłożony jest wersją dla służb, czyli jest po prostu PCC-kiem, który strzela także seriami. Broń działa na zasadzie odrzutu zamka swobodnego. Jak widzicie, ma bardzo futurystyczny kształt. Zasilany jest z magazynków od pistoletu Glock, co jest niewątpliwą zaletą, no bo Glock jest stosunkowo popularną konstrukcją, jeśli nie najpopularniejszą. I bez dwóch zdań magazynki do niego są bardzo łatwo dostępne i są też stosunkowo niedrogie. Tak? Można by powiedzieć, że są chyba jednymi z najtańszych na rynku, w przeciwieństwie na przykład do konstrukcji, które korzystają z dedykowanych do nich magazynków, albo na przykład z magazynków do Skorpiona CZ, które też już kosztują zauważalnie więcej niż glockowskie. Widzicie, że jest dosyć kompaktowy. Na górze jest stosunkowo niedługa szyna, ale umówmy się, że do tego typu broni nie potrzebujecie nie wiadomo jak długiej szyny, bo widzicie, spokojnie można postawić na niej dosyć spory kolimator aimpointa starego, to jest M3 chyba, czy jakoś tak się nazywa, a jakby się kto uparł, to na tej szynie zmieści też EOTech z powiększalnikiem. PCC jest wyposażony w bardzo oryginalną kolbę, która jest kolbą o regulowanej długości, ale jak widzicie, regulowana jest długość jedynie stopki. Ona się dosyć w specyficzny sposób rozkłada jeszcze dodatkowo, bo tak trzeba się nauczyć ją rozkładać, bo jest mocno specyficzna. W każdym razie możecie regulować sobie tylko położenie stopki, a cała reszta zostaje nieruchomo. Zaleta jest taka, że jest regulowana na długość kolba, a wada jest taka, że ta kolba się nie składa, więc to jest minimalna długość, jaką możemy uzyskać. To wynika z tego, że częściowo ta broń bazuje na rozwiązaniach HR-a, czyli w środku tu znajduje się standardowa prowadnica buffera, buffer i sprężyna, więc ona się będzie kończyć, myślę, że gdzieś w tym miejscu pewnie, tak, więc to wymusiło po prostu takie, a nie inne zastosowanie, rozwiązanie tej kolby regulowanej. Ten PCC, którego mam w ręku, nie jest obustronny. Zatrzask magazynka z tej strony i z tej strony mamy bezpiecznik oraz rękojeść przeładowania. I to jest wszystko. Nie ma zdublowanych manipulatorów. W nowej wersji są. Czy to są prototypy? Są. Znaczy, tak, już usłyszałem, że w nowej wersji są, ale my nie mówimy o nowej wersji, tylko o tym, co jest tu. Ten, który tu leży z boku, nie, ten też jeszcze nie ma, ale ma być podobno wersja oburęczna, tak? Oczywiście magazynek jest zamek jest zatrzymywany po wystrzeleniu ostatniego naboju z magazynka, tylko tu nie ma żadnej dźwigni, która by ten zamek zwalniała, więc zwolnienie zamka
odbywa się przez pociągnięcie po prostu rękojeści, tak? Zobaczcie. Zatrzymuję i no nic tu nie ma. Nic. Więc muszę wyjąć, pociągnąć i dopiero zwolnić. No jest to jakaś tam wada. Może wymyślą tak, żeby ten zatrzask zamka w tylnym położeniu został. Jak widzicie na końcu lufy tłumik płomienia standardowy typu A1, bo nawet nie A2. Tu jest jakiej długości lufa? 8. Lufa 8 cali, więc całkiem sporo jak na tak małego PCC-ka. W sporej części wykonany jest z polimerów. Góra jest metalowa, a cały dół i kolba to już jest wszystko polimer. Nie jest najlżejszy, czuć go w ręku, ale jest całkiem fajnie wyważony. No i ma te ultrafuturystyczne kształty, bo podobno przy jego konstruowaniu uczestniczył jakiś Japończyk, specjalista od mangi, nie wiadomo czego jeszcze. Dlatego ta broń wygląda tak, jak Ciekawą wygląda. rzecz powiem, o której się nie mówi. Z tyłu ma coś takiego jak jest w łukach, w rakietach tenisowych, kulka i 2 sprężyny i taki amortyzator tego. Ja to widziałem rozebrane, więc mówię, to fajna rzecz, a o tym mało kto wspomina. Tu mamy SOGA X rozłożonego do czyszczenia, czyli mamy komorę zamkową, aluminiową, mamy zamek, który kształtem przypomina suwadło czy zespół ruchomy w ogóle od karabinków AR-15, ale to jest zamek i mamy komorę spustową, czyli lowera z urządzeniem spustowo-uderzeniowym i zobaczcie, tu w środku jest normalny buffer, taki jak w karabinkach AR-15. Chłopaki z SOGA powiedzieli nam, że w tym miejscu znajduje się jeszcze element, który odpowiada za osłabienie odrzutu. I to podobno przy poruszaniu się zespołu ruchomego powoduje, że jego oddziaływanie na strzelca jest zmniejszone. Spust, jak widzicie, jest spustem od AR-a. W tej wersji jest spustem full auto, bo jest układ cały spustu samoczynnego, ale to jest klasyczny aerowy spust. No brakuje, jak cholera brakuje tej dźwigni, która umożliwiłaby zrzucenie zamka po podpięciu nowego magazynka. Ale generalnie robi fajne wrażenie, ciekawe jak on strzela, tak? Dalej mamy drugiego PCC-ka z SOGA, ale to już jest taki klasyczny aerowy. Jego mamy obiecanego, mamy go dostać do zabawy, więc jest szansa, że go Wam pokażemy. Tu mamy klasycznego AR-a w kalibrze 223 od SOGA. Jego już znacie, bo już pokazywaliśmy. Tu jest też SOG XM177, no to jest mój, pożyczyłem go chłopakom, żeby mieli co pokazać, bo jakoś nie chcą się chwalić tymi XM-ami. No i na końcu wariacja na temat karabinu maszynowego PKM, też od SOG. Broń niedostępna dla cywila, dlatego że jest to broń full auto strzelająca wyłącznie ogniem ciągłym, bo przypominam, PKM nie ma przełącznika rodzaju ognia, ma tylko bezpiecznik i albo nie strzelasz, albo strzelasz ciągłym. Ciekawostka jest taka, że ten karabin jest wyposażony w lufę od PKT, czyli od karabinu maszynowego stosowanego w czołgach. Ona jest grubsza, ona jest cięższa, ona jest pozbawiona przyrządów celowniczych, ma trochę inną konstrukcję, jest grubsza i cięższa po to, żeby wytrzymać więcej strzałów, dlatego że w przypadku zwykłego PKM-a instrukcja zaleca wymianę lufy co 250 szybkich strzałów. W przypadku karabinu czołgowego nie ma możliwości wymiany tej lufy w trakcie walki, no więc lufa musi po prostu wytrzymać więcej. Dlatego one po prostu mają inną konstrukcję. No, zmienili chwyt na bardziej ergonomiczny, kolba jest kolbą od PK, ale jest kolbą od PK wykonaną z tworzywa sztucznego. Zupełnie inaczej rozwiązany jest dwójnóg. Jak widzicie, dodane jest tutaj takie łoże z szynami Picatinny, dzięki czemu można sobie coś tu zamontować, na przykład chwyt przedni, bo PK ma taką konstrukcję, że nie bardzo jest jak go złapać. Ani za skrzynkę, ani jakoś z boku. Jak złapiesz z dołu, to się poparzysz. No takie. A tutaj mamy zastosowane te szyny, do których można sobie podpiąć dwójnóg. Jeszcze dodatkowo można by sobie podpiąć chwyt przedni i wreszcie PK stanie się
bardziej użytkowym karabinem maszynowym w stosunku do wersji oryginalnej. Rifle CX, czyli środki do czyszczenia broni. Nie wiem, nie używałem, tak? Więc z kronikarskiego obowiązku pokazujemy Wam, że chłopaki się też pokazują. Są bardzo aktywni, oni są na wielu tego typu imprezach. Jest stoisko, tak jak tutaj, na którym można przenieść broń i oni ją Wam wyczyszczą. Chwalą się, że dzięki dużemu ciśnieniu i zastosowanemu składowi tychże środków, składowi chemicznemu, co nie jest wymagane do czyszczenia broni, używanie szczotek, przecieraków, szmatek, nie wiadomo czego tam jeszcze. Nie używałem, tak? Więc nie powiem Wam. Natomiast mam swoje przypuszczenia, kiedy to zadziała, a kiedy nie, ale mówię, nie używałem, nie będę się na ten temat wypowiadał. Pokazujemy Wam po prostu, że są i co mają w ofercie, bo okazuje się, że nie tylko środki w sprayu, mają na przykład teflonowy smar, olej, no mydło, tak, to jest współpraca, bo oni tego nie robią, to robi zewnętrzna firma, ale oni współpracują. Spray grafitowy, smar ceramiczny do broni. No i tutaj te najbardziej znane środki na dole, czyli gun cleaner, duży, mały, care spray, duży, mały, pianka do lufy, sprężone powietrze do broni. Ciekawe, czym sprężone powietrze do broni różni się od sprężonego powietrza do czyszczenia komputeru. Może ma jakiś inny skład chemiczny. O, ale to może być ciekawe. Ciekawe, jak to działa. I specjalne, dedykowane do czyszczenia broni ręczniczki, jakieś cleanerki, takie disposable pads. A, bo to są jednorazowe chyba takie maty. Tak, to chyba jest taka jednorazowa mata, którą się rozkłada, psika się i potem to się po prostu wywala. Moja żona jakby to zobaczyła, to by dostała zawału, bo to jest generowanie odpadów. Z jednej strony jest folia, z drugiej strony jest materiał i jak się rozłożę na stole, jak wezmę jakiś zmywacz i popsikam, to tutaj jest mokra, a tutaj jest suchutkie, nic nie przecieka. Tu jest folia z drugiej strony i to zapobiega nam, jak gdzieś mamy w domu, nie chcemy sobie zabrudzić stołów, to po prostu robimy to na tej macie. I tu jeszcze mają zestawy do czyszczenia, pakiet set. Trzeba mieć duże kieszenie, duże pakety, żeby to się zmieściło. No ale wiadomo, to jest taki, tak, do torby, na strzelnicy i tak dalej. No i zestawy do pistoletu, do karabinu i do strzelby. One się tam czymś różnią, bo pewnie każda broń brudzi się inaczej, więc trzeba dedykowany zestaw do tego. Ale co? 16 razy żeśmy pokazywali tę manufakturę plastiku. No ile można? Ile można? 17. No tutaj, o, dobra. Dzisiaj w końcu pokazali, jak działa magnetyczny uchwyt. Jak pokazuje ten czarny? I tu są skrzynki. Plano Protector Series. No, czyli takie case'y po prostu do przenoszenia, tak, do przenoszenia na przykład broni, bardzo lekkie, bez dwóch zdań. One są naprawdę leciutkie. Wiadomo, że nie będzie tak wytrzymałe jak Peli case czy Nanook, ale też będą znacznie tańsze, bo nie będą kosztowały tak po 2000 i nie będą ważyły 16 kg jak tamte. No tu mamy takie case'y do przenoszenia. To jest naprawdę leciutkie. Zobaczcie, ta skrzynka wygląda strasznie masywnie, ale to jest naprawdę bardzo leciutka skrzyneczka. Cyk, pyk. I proszę bardzo. Dwa nie za długie aery się tu zmieszczą. To jest dosyć wiotkie, bo to jest stosunkowo cienkie. Będzie to miało wytrzymałość taką, która spokojnie zabezpieczy zawartość. Można tym pewnie będzie rzucić, nic się temu nie stanie. Powtórzę jeszcze raz, nie będzie to na pewno wytrzymałość Peli case'a ani Nanooka, ale też nie jest to ta masa, nie jest to ta cena. A wiecie, co jest najzabawniejsze? Że to są symetryczne połówki. To i to jest jeden odlew. One są po prostu tak zrobione, że jak je obrócicie, tak,
to jesteście w stanie z jednej połówki z jednej formy zrobić sobie po prostu całą skrzynkę. Sprytne. Sejfy. Sejfy online. Co można powiedzieć o sejfach? No, metalowa kaseta na 3 sztuki broni długiej z mikrosejfikiem, uchwytem na wycior. Zamykana na zamek z kluczem. Dla mnie zamki z kluczem to jest śmierć i zniszczenie. Nie cierpię tego. Przez lata używałem sejfu z kluczem. Nie, to jest słabe. Zrobiłem film o sejfach, więc możecie sobie obejrzeć i będziecie wiedzieli, dlaczego tak uważam. Tu małe kasetki na broń, oczywiście w klasie S1, z elektronicznym zamkiem, z zamkiem na klucz, trochę większa kasetka z elektronicznym zamkiem, mniejsza kasetka na klucz. Tak? No nie pokazali wszystkiego, wiadomo, że przywieźli ze sobą to, co jest łatwo przenieść do samochodu. Duże sejfy ważą po 80, 100 i więcej kilogramów, więc się może, że ich tu nie będzie. Ale na pierwszy rzut oka dość ładnie wykonane, fajnie wykończone. Tu mi się podoba to, że mikrosejfik, a mimo wszystko macie jeszcze sejfik wewnętrzny, który nie będzie w ogóle kolidował z tym, co jest w środku, bo jest w takiej przestrzeni, gdzie jak wsadzicie tu coś dłuższego, to tu jest już końcówka lufy, tak? Więc to nie będzie w ogóle kolidować. No i ten regulowany na wycior, tak? Możecie sobie tutaj powiesić wycior do waszej ulubionej strzelby, kniejówki, drillinga, boka albo czegoś takiego. Mówiłeś, że nie jeździsz motocyklami, bo trzeba wachlować biegami. No skuterem nie trzeba, tak? Skuterem mógłbym jeździć, bo skutery są w tej chwili już z automatyczną skrzynią biegu. Po prostu siadasz, naciskasz i jedziesz, tak? Teraz słuchajcie, będzie takie wodolejstwo, że po prostu ja pierdzielę. Nic o tym nie wiem, tak? Widzę tylko tyle, że to jest skuter Yamahy, całkiem fajny, dwuosobowy, z elektronicznym już wyświetlaczem, z automatyczną skrzynią biegów. Fajny, no, fajny skuter. Dobra, to czekaj, zróbmy tak, bo ja już się trochę o nim dowiedziałem. Trzymaj przyrząd. No. Świeci się czerwony? Tak. To się nagrywa. To może mieć 125 cm pojemności, czyli na prawo jazdy kategorii B dostajesz pojazd, który pali 2 litry na 100 km. O, no Tanio. widzicie? Tanie jeżdżenie. Przynajmniej Bartek wam nie naściemniał, bo Ma jeszcze jedną zaletę. Ma wielki kufer, do którego można włożyć plecak. A umiesz go otworzyć? Nie, bo trzeba mieć kluczyk zbliżeniowy. To jest jakiś mindfuck. Kluczyk zbliżeniowy do skutera, żeby otworzyć bagażnik. Gdzie ja żyję w ogóle? XXI wiek. Masz, zabieraj. Tracer 9 GTX. Cokolwiek to oznacza, ładny motocykl, to się chyba nazywa turystyczny. Nie mam bladego pojęcia, jaki tu jest silnik. Widzę tylko po prostu, że jest to kawał bardzo ładnego... No kurna, te foteliki jakie, te siedziska jak fajnie wykończone. Fajne, super. Tylko mówię wam, ja jestem kompletnie niemotocyklowy. Kompletnie, z uwagi na uszkodzoną nogę. Nie jeżdżę motocyklem, nie jeździłem, nie jeżdżę, nigdy nie będę jeździł. Chyba że ktoś zrobi motocykle z automatyczną skrzynią biegów, chyba już są. Że do tego czasu nie umrę i że jeszcze będzie mnie na to stać, tak? Dalej są rowerki i kładzik. O, kładem to jeździłem, bo w kładzie masz automat i nie musisz nic tak zmieniać. Skrzynia biegów, gaz, wiadomo, w manetce. Siadasz, stoisz, jedziesz. Grizzly, czyli chyba tak mówisz Yamaha, kład i co myślisz? Grizzly, to jest chyba najpopularniejszy model, tak? Franco w ogóle ma chyba Grizzly'ego, tylko taką starszą wersję i bardzo chwali te kłady. No i można wjechać na każdą strzelnicę. Pod warunkiem, że masz homologację, a ten chyba ma, chyba ma homologację, bo ma nawet miejsce przygotowane pod tablicę rejestracyjną. Tak, Zobaczcie. one wszystkie są pojazdami specjalnymi, jak ciągnik rolniczy. Czyli można normalnie nim go zarejestrować i śmigać po ulicach. Ma wymagane oświetlenie, ma światła stopu pozycyjne, ma kierunkowskazy, oświetlenie tablicy, hak do przyczepy. Ty, ile to kosztuje? Ponad 100 pewnie, nie? Może się zdarzy. Koło 100 może kosztować. No, może mniej, może z 60. Stary, to 60, rower, który stoi za tobą. Niebywała okazja, słuchajcie, jest przecena. Już nie kosztuje 22 600, a jedyny 19 200. Ludzie,
19 tysięcy złotych za rower. Czysta jazda bez ograniczeń. Oczywiście nic o tym nie wiem, więc będę musiał Wam przeczytać z kartki. Nowy Moro 07 wyposażony w specjalną ramę Dual Twin i kompletne zawieszenie RockShox z niezachwianą pewnością mierzy się z najtrudniejszym terenem. Lekka, mocna i zwarta jednostka napędowa PW X3 z technologią Zero Cadence błyskawicznie uruchamia wspomaganie w razie potrzeby, pozwalając cieszyć się jazdą nawet w trudnych warunkach. Czyli mamy tu po prostu rower ze wspomaganiem, tak? Nie musi, jak się zmęczycie albo już nie dajecie rady, wspomaganie i sru lecimy. Jak tu wszedłem, wiesz jak to przeczytałem tak na pierwszy rzut oka? Ruski. Zuski! Zuski, takie małe zusiki. Będziemy strzelać, dostaliśmy 100 kulek. Ja nie wystrzelam 100 kulek, słychać mnie tam? Czy konie mnie słyszą? Słyszą. Ja strzelę sobie parę razy, strzelisz ty, przyjechał Lotos, przyjechał Maciek, więc też sobie niech chłopaki postrzelają. Zobaczymy, jakie będą mieli wrażenia. Weźmy sobie jakąś tarczkę, powiesimy tarczkę. Podoba mi się twoja walka. Jezus Maria. Jezu, to Pan się uśmiechnie. Niskie ciśnienie. Mamo, poczekajcie, uśmiecham się do zdjęcia. No o, tak. Dzięki. No dobra, sprawdźmy jak to chodzi na ostrej. On ma tylko 2 położenia? A, czyli to jest tak jak w oryginalnym XM177. Albo możesz strzelać tak, albo możesz to wysunąć na maksa. Jezu, nie nauczę się po prostu tej kolby wysuwać chyba, wiecie? O, jest. No to strzelamy z wysuniętej. Celownik włączony lepiej działa. I gaśnie. Po każdym strzale gaśnie mi ten celownik. Dobrze, bo ja będę przenosił tu broni. Dobra, to niech Pan zrobi to. Pan tarczę ma Pan, niech Pan pisze konkurencję, Pan strzela i będzie musiał Pan tam iść. Teraz powinno być dobrze. On ma te najniższe nastawy niestety rozwalone, bo on już ma duży przebieg, a teraz na tym dużym powinno być dobrze. No dobrze, zobaczmy. Nie wiem, czy to są odskoki, czy to są skoki, ale on chyba jest ustawiony bardziej tu. Dobra, powieszę sobie jeszcze drugą tarczę i zobaczymy. Faktycznie na tych dużych nastawach nie gaśnie. Pierwsze wrażenia... Nie, ta stopka moim zdaniem jest do przekonstruowania. Kolba jest już zmieniona w prototypie. Jest większa? Jest większa, No. jest gumowana. Zobaczcie, faktura tej kolby jest taka, że to jeździ, to jest łyżwa, to jest po prostu łyżwa. Tak? Nie masz żadnej powierzchni, która dawałaby opór, więc ona jeździ. To jest bardzo malutka stopka, ona tu się wydaje duża, ale opierasz ją tylko tyle. Nie tyle, tylko tyle. Tak? Więc stopka tej kolby, ona wygląda super pięknie, jest w ogóle fantastycznie wpasowana w ten, tylko trochę nie działa. Jest to pierwsze od razu, co powiedzieliśmy Sokowi, jak zobaczyliśmy prototyp. Od razu jak wziąłem do ręki, że stopka jest do wymiany i już teraz w najnowszej kolekcji już jest powiększona. Chwyt do bani. Pamiętacie Dacie wśród PCC-ków? No to tam był podobny, tak? Tu on jest lepiej wykonany, a to jest po prostu jak ze sklejki. Zobaczcie, jaki to ma kształt. To po prostu jak ze sklejki. Trzyma się to fatalnie. To jest do wymiany od razu, to jest do poprawy. Jedziemy dalej.
Spust milspec. Po prostu. Więc jeżeli chcecie, na szczęście kompatybilny z aerowym, więc jeżeli będziecie chcieli osiągać lepsze wyniki, ja bym to wymienił, tak? No jest w lewo, no jest w lewo przystrzelany. Słabo, ale wiecie co, dobra. Załaduję sobie jeszcze 10. Nie będę kleił nowy, albo dobra, założę nową. Strzelę sobie jeszcze raz 10, postaram się bardziej przyłożyć. A potem przesuniemy trochę tarczę i strzelimy jakieś szybsze, nie wiem, dublety na przykład. A nie, czekaj, miałem spróbować go przesunąć. O. Mogę se strzelać na celność i skupienie. Dokręć. Po lufie. I ja się dziwię, że mnie wozi po całej tarczy. Wygrał! Wygrał! No! Dobra, przesadziłem z kręceniem, ale zobaczcie, dokręciliśmy ten kolimator w końcu i skupienie, tak widzieliście, nie modliłem się nad tymi strzałami, więc było takie, powiedzmy, w miarę, jest potencjał, no. Okej. Teraz mam z innym chwytem. A czy ten celownik jest przykręcony? A skąd ja Się trzyma. A jak on jest przystrzelany? ja tą broń tylko sprzedaję. Bo tam generalnie... Walczymy tym, co mamy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. Ale jak się w nim zepniesz, to zobaczcie, co się dzieje. To jest 7 strzałów z 10 metrów. Widzieliście, że te dublety były dosyć szybkie. Ty, no daje radę. Biały. Tak? Pierwszy dublet, drugi dublet, drugie strzały z tych dubletów. Ale jak się w nim zepniesz, ten chwyt wygląda koszmarnie, ale kontrola broni z tym chwytem jest naprawdę spoko. Więc jak się zepniesz, to dubleciki spokojnie na te 10 metrów będą wchodzić. Ma potencjał, pod warunkiem, że nie założysz na niego chińskiego kolimatora, który gaśnie co strzał, a jak już go założysz, to go przynajmniej przykręcisz. Dobra, kino drogi? Kino drogi. Wielka arafa koralowa w Australii. To jest największa na świecie formacja wytworzona przez żywe organizmy. Kino drogi, kurde, muszę wymienić te wycieraczki, no już tak zapominam zamówić, zgrzyta mi prawa strasznie. A wiesz, że jest taki wynalazek jak Allegro albo inne takie rzeczy? Wiem. Dzisiaj je zamówię po prostu, już nie mogę tego słuchać. Fajna impreza, świetny pomysł, dzięki temu przyszło sporo ludzi. No SOK nie pokazał bardzo dużo, bo SOK nie ma bardzo dużo w ofercie. Ma AR-y w różnych długościach lub w różnych kolorach, ma PCC-ka tego opartego na AR-ze, 1:1 prawie. Ma tego X-a, którego teraz będą wprowadzać. Ma tego PK, którego pokazali, no ale to jest niedostępne dla cywila, bo to jest full auto, więc sorry Gregory, nie postrzelasz. Znaczy postrzelasz, ale na pikniku co najwyżej. Ale nie kupisz, jeśli nie masz koncesji albo pełnej szkoleniówki. I koniec, no. No i ja przyniosłem tego swojego XM-a, którego zrobili tam 60 parę sztuk. Już to sprzedają, parę osób już to kupiło. Ja zrobił o tym karabinku osobne wideo, więc nie ma się co rozwodzić, tak? Był Rifle CX,
była ta firma od Safe Online. Safe Online. Była znowu manufaktura plastiku, która jest wszędzie, tak jak Rifle CX. I co? No i te case'y były fajne. Ja mam Nanuka, który jest genialnym case'em, ale jest wielki, jest bardzo ciężki, on waży, nie wiem, z 8 kg sam, jak nie lepiej. Jest pieruńsko drogi, no, bo jak ja go kupowałem, to kosztował 1150 zł, nie, 1050, a teraz pewnie z 1,5 klocka trzeba będzie za to położyć, więc to jest absurd, no. Wkładasz do takiej torby, do takiego wora z case'a karabinek, który waży 4 kg ze wszystkim i nagle masz w ręku 14 kg, tak, albo 12, zamiast 4 plus pokrowiec. No i jeszcze to jest wielkie. No jak nie masz kombiaka, to jest to ciężko utknąć w samochodzie. Ja muszę, jak wkładam do kombiaka case'a, to muszę złożyć fotel. Dobra, ale nie o tym. Główną gwiazdą był ten SOG X. Ten ich PCC futurystyczny, zrobiony, zaprojektowany podobno przez Japończyka, jakiegoś związanego z Mango, co zresztą widać po tym PCC-ku. Jest ładny. Jest ładny. Jest dość ergonomiczny, no bo powiela układ Aera na dobrą sprawę, poza brakiem ping-pong paddla, co uważam za wadę niestety, ale może w kolejnej edycji ktoś wpadnie na pomysł, że warto byłoby jednak zrobić ten zrzut zamka z tylnego położenia, bo to się przydaje. No. Jeśli ktoś chciałby tego używać sportowo, to jednak przy ciągnięciu tej rękojeści po wbiciu magazynka no, straci trochę czasu w stosunku do zwykłego naciśnięcia. Jak się z tego strzela? Ma to potencjał. Bez dwóch zdań ma to potencjał. Widzieliście, że jak już dokręciliśmy ten celownik, jak już przestał gasnąć, jak go tam trochę przesunąłem w lewo, to już tę grupkę na 25 metrów, rzędu tam tych 6 cm spokojnie można zrobić. I to strzelając tak, powiedzmy, w miarę szybko. No. To nie były jakieś tam super skupiane strzały. Więc to będzie, wygląda na to, że ta 8-calowa lufka w nim będzie dawała spory potencjał. Przy szybkim strzelaniu widzieliście, jak się złapie, to dobrze się z tym zaprze, no to wchodzą, kurde, w 4 cm, może 5 cm kółeczko z 10 metrów szybkie dublety. Bardzo fajne. Do wymiany zdecydowanie chwyt. To jest powtórzenie chwytu z rumuńskiego PCC-ka, który jest ultra nieergonomiczny, jest płaski. Równie dobrze można by go wyciąć ze sklejki, byłby ten sam efekt. Tam nie ma żadnej finezji w tym, żadnej. Jest niewygodny, ale na szczęście jest w standardzie Aera, więc jeżeli miałbym takiego PCC-ka, to pierwsza rzecz, którą zrobił, to założyłbym tam chwyt od grota. Po prostu, najnormalniej w świecie. 70 zł. O, źle pojechaliśmy. No trudno. Tak, koło 70. No i co? Co mi się jeszcze w nim nie podobało? Kolba. Mówiłem już o kolbie? Zaznaczyłem, że kolba. No powiedzieli, że zmienią. Muszą ją zmienić, bo ona jest za mała i za śliska. Po prostu. To nie jest dobra kolba. Ona nie daje właściwego oparcia, ale mimo wszystko da się z niego coś tam wycisnąć, jak widzieliście. Ma to fajny potencjał, naprawdę. To jest ładne. Oczywiście nie każdemu może się podobać taka stylizacja broni, ale mi się akurat podoba. Jak nie lubię PCC-ków, to ten mnie ujął. I jeszcze jeżeli, tak jak mówią, że on będzie kosztował w okolicach 4000 zł na magazynki od Glocka, hello. Fungun jak się masz. Fungun po prostu jak się masz. A jeżeli zrobiliby w tym ten zrzut tego zamka, to myślę, że nawet może być to jakiś sport gun. No wiadomo, może nie na, no, jak położysz go tylko JP5 za 25 000 i po prostu wymiękniesz. Ale do takich zawodów niższej rangi, kurde, więcej nie trzeba, naprawdę. Jestem pod wrażeniem. Wiecie doskonale, że nie lubię PCC-ków, bo nie rozumiem idei tych PCC-ków. Ale ten mnie kupił, bo to jest fungun. To jest fungun z dużym potencjałem. Jest ładnie zrobiony, fajnie zaprojektowany, jest dość ergonomiczny. Nie jest może jakoś przesadnie ergonomiczny, ale jest dość ergonomiczny. I jeśli jeszcze będzie kosztował te 4 koła, ja bym go chciał na dłużej. Tak? Mam nadzieję, że nam go pożyczą.
i moglibyśmy wtedy sobie z niego postrzelać trochę, postawić normalny celownik, zerować to odpowiednio, strzelić na celność skupienie na 50 metrów z podparcia, postrzelać jakieś szybkie do tarczy i PSC, tak, to co zwykle robimy, tak. Może być to naprawdę bardzo fajny PC-cek, tak. Ja mu kibicuję. Ja mu kibicuję, jak nie lubię PC-ceków. Temu naprawdę kibicuję, bo jest po prostu fajny. No i tyle. No. Podziękuję jeszcze na koniec wszystkim naszym patronom za wsparcie. Podziękuję wszystkim naszym widzom, z którymi się spotkałem. Było to bardzo miłe. Strasznie mi się to podoba. Naprawdę strasznie mi się to podoba, jak przychodzicie i mówicie, że wspieram kanał, że oglądam kanał, że robisz fajną robotę. Super. Jest to dla mnie ultra miłe. Co prawda nie rozumiem sensu robienia sobie zdjęć z jakimś kolesiem z Jotowa, który ma 36 000 widzów i nie jest tak, znaną personą, ale to też jest miłe. To też jest miłe. Więc dziękuję Wam. Znany w pewnych kręgach. Dziękuję Wam wszystkim za to. No i co, zachęcę do komentowania, lajkowania, subowania, dzielenia się i tyle. No. Wracamy do domu w deszczową niedzielę.